My goal today is to just share a little bit of my heart with you about my own personal walk with the Lord and what He has done to bring me to the place where I am today. Celem dzisiaj tego, co chcę powiedzieć, jest to, żeby podzielić się z wami swoim osobistym takim przeżyciem, swoją historią, tym, gdzie Bóg mnie postawił i gdzie jestem w tej chwili. So along the way, I'm going to weave a little bit of my own personal testimony through some of the things that I'd like to share. Czyli jak będę mówił, to czasami będę dorzucał takie historie ze swojego własnego życia. Now, it is normally my custom to, when I first am at a place that I've never spoken before, to stand and to take a nice, long look at all of you. Tak, mam taki zwyczaj, że jak pierwszy raz gdzieś przemawiam, to zawsze tak lubię tak spojrzeć dłużej na ludzi, do których będę mówił. So I'm telling you that because I don't want you to think that I've fallen asleep with my eyes open. Tylko chcę, żebyście wiedzieli, że nie zasnąłem z otwartymi oczami. What I'm really doing is in my mind I'm taking snapshots of all of you. A tak naprawdę w moim umyśle robię zdjęcia was. So bear with me as I take various pictures of this room. Więc pozwólcie, że ja będę sobie robił takie w umyśle takie zdjęcia tej sali. As I take the pictures, make sure you're smiling so that I'll have I jak będę robił zdjęcia w czasie, jak będę mówił, to upewnijcie się, że się uśmiechacie, żeby to ładnie wyglądało. This is good. Thank you. Super. Dzięki. This will allow me, when I remember the church at Poznan, I will be able to pray and I will remember some of your faces and I will ask God to pour His blessing out on each of you. Dzięki temu będę mógł pamiętać o was, jak będę się modlił o was, będę prosił Boga, żeby was błogosławił i wasze twarze będę sobie przypominał wtedy. It's an absolute pleasure for me to be here. I'm traveling with my best friend here, Ken Branscombe, who has been here before. To jest dla mnie ogromna przyjemność być tutaj. Ja tutaj przyjechałem z Kenem Branscombem, moim przyjacielem, który już wielokrotnie tutaj gościł. Ken brought me to Poland for the first time in 2007. Is that correct? W 2007 roku Ken przywiózł mnie do Polski po raz pierwszy. I'm old, so sometimes I forget things. Już jestem stary, więc czasami zapominam dokładnie, kiedy to było. So in 2007, we came over and we spoke with a few pastors up in Warsaw, which I understand Warsaw is a suburb of Poznan. W 2007 przyjechaliśmy i mówiliśmy do kilku pastorów w Warszawie i z tego, co rozumiem, to Warszawa to jest tak jak gdyby takie miasteczko obok Poznania. This is right. I see, I don't get an affirm from the pastor. Pastor potwierdza. But after that visit in July of 2007, we came back and to the Pro-M camp in 2008, in January. W 2008 w styczniu przyjechaliśmy do Zakościela na obóz Pro-M. And it was a little bit cooler than it is right now. I było troszeczkę chłodniej niż jest teraz. And then after that we came again I think in August, and then we came again in January of 2009. Potem przyjechaliśmy znowu w sierpniu i potem znowu w styczniu 2009 roku. And that's the visit that I want to just give you a little bit of a background on. Chciałbym troszeczkę o tej wizycie wam powiedzieć, troszkę tła nadać. It was January 2009. We were at a Baptist camp just outside of Warsaw, and there were about 9 inches of snow on the ground. Byliśmy w Radości obok Warszawy, było jakieś 30 centymetrów śniegu na zewnątrz. And I brought a team of men and women with me, and our goal was to share with the people that came to this conference the ideas of life on life missional discipleship. Ja przywiozłem kilka osób ze sobą, mężczyzn i kobiety, i chcieliśmy się podzielić takim czymś, czym jest uczniostwo misyjne, życie na życie. And so there were about over 100 people at this, you were there, weren't you? Yes, over 100 people at this particular gathering. Tam było ponad 100 osób, 100 ludzi przyjechało, żeby nas posłuchać. And I have to admit that my team was doing a superb job. Muszę przyznać, że nasz zespół, który przyjechał, świetnie się sprawdził. In fact, I don't believe I've ever heard them speak so well as they did on the day that we spoke. I tak naprawdę nie wiem, czy słyszałem, żeby kiedykolwiek lepiej i ładniej przedstawili całą to uczniostwo misyjne. My heart was full of pride, and not the bad pride, but I was very proud of the fact that these men and women had done such a good job and represented the glory of God so well. Moje serce było takie w takim dobrym sensie dumne z tego, jak oni pięknie reprezentowali Chrystusa i Kościół. In fact, I just assumed by the time they completed all their presentations and I got up to speak, well, actually before I got up to speak, that
all of Poland was going to embrace this concept of life and life missional discipleship. I zanim ja zacząłem mówić, to sobie tak oni pięknie mówili, że byłem przekonany, że w ogóle cała Polska od razu załapie ten pomysł uczniostwa, życie na życie. So as I stood up to kind of debrief and say, well, what do you think now that you've heard all this? You must surely be excited about it. I jak wstałem i już miałem tak podsumować to wszystko, to zapytałem, co wy myślicie o tym wszystkim. And the response was just a little different than what I had anticipated. I odpowiedź była troszeczkę inna niż ta, którą się spodziewałem. In fact, for 45 minutes, we had only men in this room. The women had gone to another room and were meeting with our female team. Byliśmy tylko mężczyzn na tym spotkaniu, bo kobiety poszły, miały spotkanie inne w osobnej sali. Each man in the room, it seemed like, but probably not completely, stood up and gave a reason why they thought that life on life missional discipleship would not work in Poland. I przez 45 minut wydawało się, że prawie każdy mężczyzna wstawał i mówił powody, dla których uczniostwo, życie na życie misyjne nie zadziała w Polsce. And this went on for 45 minutes. Przez 45 minut tego słuchałem. One person would sit down and another person would stand up. Jeden usiadł, drugi wstawał. And I kept thinking, surely someone will stand up and say something good. Ja sobie myślę, na pewno któryś wstanie i powie coś dobrego. But then I didn't really understand the Polish mind. Ale ja nie rozumiałem polskich umysłów, polskiej mentalności. And it seemed to me that once they started down this path, it was virtually impossible to get off of that path. I zrozumiałem, że dopiero jak zaczęli tak mówić, to już jest niemożliwe, żeby zmienić ten klimat. So finally, after about 45 minutes, it seemed that everyone had said what they wanted to say. Więc wydawało się, że po 45 minutach prawie każdy, który chciał coś powiedzieć, powiedział. And then one pastor stood and almost apologetically he spoke to me these words. I potem na końcu jeden pastor wstał i tak prawie z przeprosinami powiedział takie słowo. He said, Bill, I'm sorry that after such a great presentation by your team that you had to hear what our view of all of this was. Przykro mi, Bill, że po takiej wspaniałej prezentacji, tą, którą tutaj zrobiliście, no musicie usłyszeć to, co właśnie tutaj mówimy. And I know this must be terribly discouraging to you. I zauważyłem, że prawdopodobnie to jest dla ciebie bardzo zniechęcające. And I just smiled and I said, I'm not at all discouraged. A ja się tylko uśmiechnąłem i powiedziałem, nie, ja w ogóle nie jestem zniechęcony. Quite the contrary, I'm incredibly encouraged. Właśnie odwrotnie, ja jestem zachęcony. All of a sudden the tables turned. I nagle się sytuacja zmieniła. They said, we just told you for 45 minutes why it won't work. How could you possibly be encouraged? Właśnie ci powiedzieliśmy przez 45 minut, że to nie zadziała, to się nie przyjmie w Polsce. Jak możesz być zachęcony? And I said, because if you read in Matthew 28, Ponieważ jak czytacie w Mateusza 28, verses 16 through 20, od wersów 16 do 20, what we commonly call the Great Commission, to co nazywamy wielkim posłannictwem, you read that Jesus met the disciples upon the mountain. czytamy, że Jezus spotkał uczniów na górze. And what does it say? It says that some of them that met with him doubted. I było napisane, że niektórzy, którzy się z nim spotkali, mieli wątpliwości. My response was, I suppose those men on the mountain were all Polish. Moja odpowiedź była, że ci uczniowie wszyscy na tej górze musieli być Polakami. So if you can take doubting disciples and change the entire world, what possibly could happen with a room full of doubting Poles as far as changing Poland? Więc jeżeli możemy wziąć uczniów z wątpliwościami, zmienić cały świat, to co można zrobić z wątpiącymi Polakami, by zmienić całą Polskę? So I was very encouraged, and I have over the years now seen that there's good reason to be encouraged. I ja byłem bardzo zachęcony i tak przez lata teraz też widzę już z perspektywy, że to było dobrze, że byłem zachęcony. God is truly doing something in Poland, and He's doing it through people just like yourselves. Bóg wiele robi w Polsce rzeczy, robi właśnie przez ludzi takich jak wy. And we're very grateful and humbled that God would allow us to participate with you in that grand enterprise of spreading the good news of the gospel to people across the country of Poland. I my cieszymy się i pokornie przyjmujemy z radością to, że możemy też służyć Bogu i też Jego Królestwo rozszerzać tutaj w Polsce. So if you're a doubter, więc jeżeli jesteś takim wątpiącym człowiekiem, let me just warn you. Pozwólcie, że cię ostrzegę. God may change the world through you. Bóg może zmienić świat przez ciebie. He's done it before, he can do it again. Zrobił to już wcześniej, może zrobić ponownie. I was a young boy, I was 17 years old when I left my family. 17 lat miałem, kiedy opuściłem mój dom rodzinny.
I was living a life that was destructive and probably wasn't going to live to see the age of 20. Żyłem bardzo złym życiem, takim destrukcyjnym i było prawdopodobne, że nie dożyję wieku 20 lat. And for some reason I woke up one day and I said, if I don't change my circumstances, this is not going to end well for me. I któregoś ranka obudziłem się i powiedziałem, jeżeli ja nie zmienię swoich okoliczności, to się źle dla mnie skończy. And this is during the time when the Vietnam War was going on. To było w czasach wojny w Wietnamie. But I went down to the recruiting station and I joined the United States Air Force. Poszedłem do wojska i dołączyłem do lotnictwa amerykańskiego. I come from a family that was not religious. Pochodzę z rodziny, która nie była religijna. I don't believe I ever heard the good news of the gospel throughout my entire childhood, all the way up to that age of 17. Nie pamiętam, żebym ani raz słyszał Ewangelię do właśnie tego wieku 17 lat. But when I joined the Air Force, my thinking was that if I could get myself into a better set of circumstances, I could become a better person. Moja mentalność, moje myślenie było takie, że jeżeli ja dołączę się do jakiejś grupy, gdzie będą okoliczności inne, no to poprawi się moja sytuacja. As I was in the early training, I got based in an Air Force base down in southern Florida, south of Miami, Florida. Kiedy pojechałem na szkolenie, to wysłano mnie do południowej Florydy. And as I was walking across the field one day on this military base, I saw two gentlemen walking toward me as I was walking toward them. I kiedyś, jak szedłem przez takie pole, to ja sobie idę w jedną stronę i widzę dwóch ludzi, którzy idą w moją stronę. And they looked to me like they were salesmen. Wyglądali, jakby byli sprzedawcami ubezpieczeń. And I knew they were going to try to sell me something. Wiedziałem, że będą starali się sprzedać mi coś. And our paths were going to collide with one another. I wiedziałem, że nasze drogi się ze sobą zetkną. So I began to move to the left. Więc ja się zacząłem w lewo zakręcać. And they moved to the left. I oni tak samo w lewo się So I przesunęli. moved to the right. Więc ja w prawo. And then they moved to the I right. oni też w prawo. And we were intercepted in the middle of the field. I w końcu spotkaliśmy się na środku pola. And they asked me a question. I zadali mi jedno pytanie. If you were to die tonight, would you live in heaven or would you live in hell? Gdybyś dzisiaj wieczorem umarł, żyłbyś w niebie czy w piekle? Now, in 1972, that question made sense even to someone who had never been to a church. W 1972 to pytanie miało sens nawet dla kogoś, kto nie chodził do kościoła. And knowing the life that I was living, I said, I'm pretty sure I'm going to the bad place, not the good place. I znając swoje życie, powiedziałem, że no ja pójdę w tym złym miejscu niż w tym dobrym. And they said, is that where you want to go? I oni zapytali, a chcesz tam iść? I said, no, that's not where I want to go, but I don't know how not to go. Nie, ja powiedziałem, że oczywiście, że nie, ale nie wiem, jak nie iść tam. Over a few days, they shared the gospel with me, and Christ wonderfully captured my heart and my affections, and I became a follower of His. Przez kilka następnych dni dzielili się Ewangelią ze mną i Chrystus moje serce ujął i zaakceptowałem Jego jako mojego Zbawiciela. And the verse that God really allowed to take root in my heart was 2 Corinthians 5:17. I taki werset, który naprawdę głęboko utknął w moim sercu, to był 2 Koryntian 5:17. It says, therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. Dlatego, jeżeli ktokolwiek jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Old things have passed away. Stare- Behold, new things have come. Stare przeminęło, nastało nowe. For me, that was a big deal. Dla mnie to była naprawdę wielka sprawa. The old things of my life that had held me in bondage were now taken away. Te stare rzeczy, które mnie trzymały w kajdanach, odeszły. When I got out of the military, I went to the university and studied in a business major. Kiedy skończyłem służbę w wojsku, poszedłem na uniwersytet, studiowałem biznes. And as I made that transition from the military, where these men had invested their life in my life, I jak opuściłem wojsko, tam gdzie ci mężczyźni zainwestowali w moje życie, they discipled me for 3 years. prowadzili mnie w uczniostwie, spotykali się ze mną przez 3 lata. And when I went to the university, I began to look for men that I too might be able to disciple while I was in the university. I kiedy przyszedłem na uniwersytet, też szukałem innych mężczyzn, których teraz ja mógłbym jakoś inwestować, prowadzić w uczniostwie. Along the way, I picked up a beautiful bride. W międzyczasie znalazłem piękną żonę. In fact, she was dating one of my classmates from my high school. Tak naprawdę to ona nawet była z moim kolegą z liceum.
And they had not seen each other for a little while. And then when they reconnected, she said, well, we can't date anymore because I'm engaged to marry someone that you went to school with. I potem jak oni się spotkali po latach, ona powiedziała że do tego kolegi, że no nie mogę się z tobą tutaj połączyć ponownie, bo ja chodzę z kimś, kogo ty znasz z liceum. And he said, who could that possibly be? And she said, well, it's Bill Wood. Ona zapyta, kto to może być? No to jest Bill Wood. And and her ex-boyfriend said, you cannot marry that man. I jej były chłopak powiedział, ty nie możesz za niego wyjść. He is evil. On jest zły. She said, he's changed. Ona powiedziała, on się zmienił. He said he couldn't have changed enough. A on mówi, no przecież on nie mógł się zmienić wystarczająco. He said, I will speak to him before you are given permission. I on powiedział, to ja porozmawiam z nim, zanim ty się zgodzisz wejść za niego. I'm thinking, who is this guy? Ja sobie myślę, co to za koleś. So we met. Więc spotkaliśmy się. And then he gave his blessing and said, yes, he's truly a believer. I potem oczywiście pobłogosławił i powiedział, tak, rzeczywiście, on już jest wierzący. As I got out of college, my wife and I, we moved to our first city that we started my business career. I po studiach pojechaliśmy do innego miasta, tam gdzie zacząłem pracować w biznesie. And through the years, the Lord allowed us to have success in business, and I had various levels of executive jobs with General Electric and other companies. Przez wiele lat Bóg błogosławił mi i mogłem mieć naprawdę karierę z sukcesem jako prezes wielu różnych firm. Throughout all of that time, I kept investing my life in the lives of a few men. I przez ten cały czas zawsze inwestowałem mój czas w kilku mężczyzn. And I did my job, as Colossians 3:23 says, heartily as unto the Lord. I robiłem moją pracę, wykonywałem jak w Kolosan 3:23. Colossians 3:23, do your work heartily as unto the Lord. Aha, wykonuj pracę, jakbyś wykonywał ją dla Pana. And as a result, God's favor just seemed to be upon me in all that I was doing. I jako rezultat widziałem, że Boże błogosławieństwo było na moim życiu. And I came from a family that my parents had 5 marriages and 4 divorces between them. Moi rodzice mieli 5 małżeństw i 4 rozwody. And now that I am a follower of Christ, that cycle of divorce and change has been broken. I teraz, kiedy ja jestem wierzący, ten taki cykl rozwodów się zaprzestał, skończył. I have 3 children, they're married. I have 1 grandchild and another one that might come while I'm in Poland. Mam 3 dzieci i 1 wnuka i kolejny wnuk może przyjść na świat, kiedy ja tutaj jestem w Polsce. And what I've discovered is, as I love my wife as Christ loved the church, God's favor continues to be on our family. I to, co też odkryłem, że tak jak ja kocham swoją żonę, jak Bóg kocha Kościół, tak Bóg błogosławi naszemu życiu. How is all of this possible? It's possible because some men invested in my life when I was a young follower of Jesus. Jak to jest możliwe wszystko? To jest dlatego, że jak ja zaczynałem być wierzącym, to kilku ludzi zainwestowało w moje życie. My mind was transformed. Mój umysł został zmieniony. My character was transformed. Mój charakter został zmieniony. My relationships were transformed. Moje relacje zostały zmienione. I had more influence among people that I lived with. Miałem więcej wpływu pomiędzy ludźmi, z którymi żyłem. And so now I find myself as an older man. Teraz jestem już troszkę starszym człowiekiem. And today I'm still investing my life in a few men. I dzisiaj cały czas też inwestuję moje życie w kilku mężczyzn. What I've discovered is that I have a group of young men who are singles that I meet with on Monday evenings. Odkryłem jedną rzecz. Mam teraz taką grupę mężczyzn singli, z którymi spotykam się w poniedziałki wieczorem. And then I have another group on Friday mornings I meet with. They're a little bit older and they range in age from 30 to 70. I mam jeszcze inną grupę. W piątki rano się z nimi spotykam, mężczyźni w wieku od 30 do 70 lat. And as I get older, this has become my guiding verse for the rest of my life. I tak jak już jestem coraz starszy, to jest dla mnie jak gdyby taki wers, który mnie prowadzi do końca mojego życia. It's found in Psalm 92 and it's verses 12 through 15. Psalm 92 verses 12 through 15. Wersety 12 do 15. You want to just read it in Polish or do you want me to read it in English as well? Please read it. Okay, I'll be happy to. The righteous flourish like the palm tree and grow like a cedar in Lebanon. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. They are planted in the house of the Lord, they flourish in the courts of our God.
zasadzeni w domu pańskim, rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. They still bear fruit in old age. Wydadzą owoc nawet i w starości. They are ever full of sap and are green. Pełni soków i zawsze żywotni. They declare that the Lord is upright, he is my rock, and there is no unrighteousness in him. Aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, moja skała, nie ma w nim nieprawości. As I get older, my desire is to be flexible and pliable like a green branch on a tree. Jak ja się starzeję, jestem coraz starszy, to chcę być elastyczny jak taka zielona gałązka na drzewie. I want to be faithful, but I also want to be fruitful. Chcę być wierny, ale też chcę przynosić owoce. So when we spoke with the pastors there outside of Warsaw that cold January morning, Więc jak rozmawialiśmy z tymi pastorami wtedy w zimnym styczniu w 2009 w Radości pod Warszawą, we asked one simple question. zadaliśmy jedno proste pytanie. Do you believe that Jesus, when he did ministry throughout the Gospels that we are able to read, modeled for us the fifth best way to change the world? Czy wierzycie, że Jezus, kiedy On chodził po ziemi, czy On modelował dla nas jakiś piąty najlepszy sposób tego, jak zdobyć świat? Or do you think it's possible that he showed us the very best way to reach the world? Albo czy On nam pokazał, jak najlepiej zdobyć świat? By investing his life in the lives of a few men who would then do the same with others. Przez to, że inwestował swoje życie w życie uczniów, tak, że my też mamy to samo robić. I believe that the disciples on the mountain they didn't doubt because they didn't believe that what Jesus had modeled for them was doable. Ja nie myślę, że ci uczniowie na górze wątpili w to, że to, co Jezus zrobi, jest do zrobienia. I believe they doubted because the size of the task was so enormous. Myślę, że oni wątpili, ponieważ to zadanie, które Jezus im postawił, było po prostu ogromne. But here's the dirty little secret. Ale tutaj jest mały sekret dla was. Jesus had no plan B. Jezus nie miał planu B. He had a plan A, and that's the one that he gave to the disciples. On miał plan A i właśnie taki dał swoim uczniom. And he illustrated it by modeling it through his own personal ministry. I pokazał to poprzez swoje życie, jak gdyby modelował to swoim życiem. And then he turned around and commanded all of us to do just as he had done. I potem na końcu powiedział, że my mamy to samo robić, czynić uczniami. What we like to say is that when you invest in the lives of a few men and women, My lubimy tak mówić, że kiedy inwestujesz w życie mężczyzn czy kobiet, we encourage you to start small, zachęcamy, żeby zacząć powolutku, to go deep, pójść głęboko, but to dream and think big. ale marzyć i myśleć o wielkich sprawach. The commission is still the same. We want to reach the world with the good news of the gospel. Posłanie jest takie same, żeby dotrzeć do końca świata z Ewangelią. Thank you for letting me share this morning. Dziękuję, że mogłem się z wami dzielić dzisiaj.